z fal elektromagnetycznych, także rentgenowskich. Trafienie jest podwójne. Pole magnetyczne Ziemi chroni nas przed najgorszymi skutkami rozbłysków słonecznych. Na Marsie od 4 miliardów lat prawie go nie ma. Gdy na Ziemi wykryjemy rozbłysk słoneczny, nie zdążymy ostrzec ludzi na Marsie przed impulsem elektromagnetycznym, bo dotrze tam równie szybko co meldunek radiowy. Zdołamy za to poinformować o potoku naładowanych cząstek osiągającym, powiedzmy, połowę prędkości światła. W module mieszkalnym jest komora chroniąca przed promieniowaniem, ale mają do niej za daleko. Skafandry chronią astronautów przed promieniowaniem rentgenowskim, ale załoga będzie miała tylko kilka minut na ukrycie się przed strumieniem cząstek. Jeśli przyszła ekspedycja rozbije się na Marsie, nie tylko jego środowisko będzie dla niej groźne. Rozbłysk słoneczny i strumień protonów będą znacznie niebezpieczniejsze niż na Ziemi. W przeciwieństwie do Ziemi, Mars nie ma pola magnetycznego, więc naładowane cząstki bez przeszkód docierają do powierzchni i mogą trafiać w astronautów. Nic nie ochroni ich przed promieniowaniem ani przed cząstkami. Mogą im zaszkodzić na wiele sposobów. U narażonych wystąpi choroba popromienna, zatrucie izotopami radioaktywnymi i wzrośnie ryzyko zachorowania na nowotwory. Astronautom na stacji kosmicznej wielokrotnie wydawano polecenie ukrycia się w komorze chroniącej przed rozbłyskiem słonecznym. Dla astronautów w Dolinie Valles Marineris jedyną osłoną jest kabina łazika. Zamiast ekranu z ołowiu tę rolę pełnią pojemniki z jedzeniem i uboczne produkty załogi. Odchody zawierają węglowodory, a w nich wodę. Ten pierwiastek skutecznie pochłania promieniowanie. Dlatego pokarmy przed i po trawieniu w pewnym stopniu ochronią przed promieniowaniem. Po konsumpcji nieczystości umieści się w torebkach strunowych na ścianach wozu, by chroniły pasażerów. Chcąc przetrwać w kosmosie, nie można niczego marnować. Nawet odpadów. Zażegnawszy bezpośrednie zagrożenie, astronauci ruszają ku pojazdowi powrotnemu. Valles Marineris. Zmiana planu. Nagle następuje zwrot akcji. Astronauci jednogłośną decyzją postanawiają zmienić plan. Zamiast natychmiast wystartować i odlecieć, 500 dni przed wyznaczonym terminem postanawiają zostać i dokończyć misję. Zespół w centrum lotów imienia Johnsona wie znacznie mniej o warunkach i szansach przedsięwzięcia niż astronauci. Dlatego kierowanie wyprawą będzie zlokalizowane na miejscu, a dowództwo misji zmieni się w jej wsparcie. Astronauci postanawiają użytkować pojazd powrotny do bytowania i pracy, skoro segment mieszkalny został uszkodzony. Będzie tam mniej miejsca, ale urządzenia zapewnią dość tlenu. Załoga będzie operować z pojazdu powrotnego. Kanał odpływowy. Po dotarciu do wschodniego wylotu Valles Marineris astronauci odzyskują pewność siebie. Mają dość żywności, wody i powietrza, by dotrzeć do pojazdu powrotnego. Nagle dostrzegają coś nietypowego. Odsłoniętą warstwę skał, która wygląda na stromatolity.
Na Ziemi są bakterie, które występują masowo. Ich kolonie wytworzyły skały zwane stromatolitami. To jednokomórkowa wersja rafy koralowej. Maleńkie organizmy utworzyły coś wielkiego. Właśnie tego będziemy szukać na Marsie. Ziemskie stromatolity są wskazówką, czego należy szukać na Marsie. Wytworzyły się z pokładów mikroorganizmów, z których powstały minerały krzemianowe. Trwałe makrostruktury przetrwały do dziś. Znalezienie takich śladów na Marsie dowiodłoby, że istniało tam życie. Filmy science fiction prezentują ślady marsjańskiej cywilizacji. Na czerwonej planecie nie ma miast ani wielkich budowli. Astronauci mogą jednak znaleźć ślady tamtejszego życia, choćby to były tylko skamieniałe bakterie. Załadowany próbkami, łazik rusza do bazy. Nie przesuwa się jednak ani o metr. Koło się zakopało. Astronauci nie mogą go uwolnić. Piasek to największa pułapka na Marsie. Nie zdziwiłbym się, gdyby astronauci z przyszłych misji zakopali łazik w piachu i nie wrócili z dłuższej ekspedycji. Załoga oblicza odległość do bazy. Czy zdołają dotrzeć do schronienia? Zapas tlenu w kombinezonie wystarczy na 12 godzin. A do bazy astronauci mają 30 godzin marszu. Na Ziemi łatwo zakopać się na bezdrożach, ale zawsze można wysiąść z pojazdu i oddychać. Na Marsie jest to niemożliwe. Jeżeli pojazd ugrzęźnie, można tylko czekać na śmierć. Kanał odpływowy. W rozważaniach, co może pójść nie tak w pierwszej misji na Marsa, osadziliśmy łazik w głębokim piasku. Astronauci mają 150 km do pojazdu powrotnego. Czy czeka ich niechybna śmierć? Czy znów uratuje ich wynalazek z epoki przedindustrialnej? Załóżmy, że załoga jest uwięziona i trzeba wysłać przynajmniej jedną osobę na znaczną odległość, by wróciła innym pojazdem po resztę. Czy może użyć balonu? Jest to możliwe. Na Ziemi przeprowadzono próby, czy balon zdoła przenieść astronautę nad pustynią do bazy. Można zrobić balon, napełniając syntetyczną powłokę marsjańską atmosferą, głównie dwutlenkiem węgla. Ogrzanie gazu zapewni wypór. Można to zrobić tylko dzięki energii słonecznej. Materiał pochłonie światło i odda ciepło gazowe. Ten się rozszerzy, będzie lżejszy od otoczenia i balon poleci. Balony używane na Marsie będą musiały być wielkie, by zapewnić wypór w bardzo rzadkiej atmosferze. Ciśnienie na Marsie jest 100 razy niższe niż na Ziemi na poziomie morza. Tylko ogromny balon uzyska odpowiednią siłę nośną. Balon o promieniu 10 metrów mógłby unieść astronautę w skafandrze. Czy załoga na Marsie będzie miała tak dużą powłokę? Raczej nie, ale znajdzie się sporo mniejszych, przeznaczonych do sondowania atmosfery. Załoga wdraża ryzykowny plan. W prowizorycznej uprzęży astronauta wznosi się ku marsjańskiemu niebu. Na wysokości kilometra wiatr porwie go ku bazie z prędkością 100 km na godzinę. Na Marsie wiatry w dolnej części atmosfery wieją przeważnie z zachodu na wschód. Właśnie w tym kierunku mamy polecieć. Plan ma jedną wadę. Trudno skierować balon wprost do celu.
Jednak można wylądować w zasięgu krótkiego marszu i przy odrobinie szczęścia dotrzeć do pojazdu powrotnego. Grawitacja na Marsie jest 3 razy słabsza od ziemskiej. Reżyserzy często o tym zapominają, więc aktorzy poruszają się jak w Hollywood. Tymczasem nawet w ciężkim skafandrze na Marsie chodziłoby się lżej niż na Ziemi. 70-kilogramowy astronauta i 90-kilogramowy skafander to razem 160 kg. Na Marsie obciążenie piechura wyniesie tylko 38% wartości na Ziemi, jakieś 60 kg, więc chodzenie po Marsie w skafandrze będzie łatwiejsze niż boso po Ziemi. Astronauta bezpiecznie ląduje, dochodzi do bazy i dwuosobowego pojazdu. Wszystko się układa. Jeden z astronautów wsiada do otwartego łazika, wraca do zakopanego pojazdu kabinowego, podwozi pierwszego astronautę do bazy i wraca po kolei. Plan brzmi realistycznie. Nagle znów robi się gorąco. Zaczyna się czerwona burza piaskowa. Pył przesłania słońce, niebo ciemnieje. Kłęby gęstnieją i sięgają po horyzont. Skąd się biorą burze piaskowe na Marsie? Właśnie o to zapytała nas Lisa Abdel Fattah z Kalifornii. Pewnie się zdziwisz, ale burze piaskowe na Marsie inicjuje energia słoneczna. Słońce nagrzewa pył na powierzchni planety i atmosferę, rozrzedzając gaz i tworząc komórki konwekcyjne. Powstaje różnica ciśnień, stąd bierze się wiatr. Wzrost ilości pyłu w atmosferze gwarantuje szybsze nagrzewanie, wzrost różnicy ciśnień i gwałtowne burze. Pył na Marsie jest bardzo niebezpieczny i to z wielu powodów. Nie obrobiła go woda, więc zamiast być okrągły i delikatny, jak na naszych plażach, ma ostre, poszarpane krawędzie. Maszerując, astronauci wzbijają pył, a drobinki wciskają się wszędzie. Z czasem wskutek tarcia przy ruchach rąk i nóg drobinki przecierają skafander. Pył może osłabić materiał kosmicznego stroju, a to się skończy źle. Mimo niebezpieczeństw, astronauta ruszył małym łazikiem z zapasem tlenu w środek burzy. Przywoził kolejnych kolegów do pojazdu powrotnego. Parę kroków od osiągnięcia celu szorstki pył rozdarł część skafandra dowódcy, wystawiając go na działanie atmosfery niewiele gęstszej od próżni. Przy rozszczelnieniu następuje spadek ciśnienia i astronauta ma tylko parę sekund, by zrozumieć, co się dzieje. To byłby koszmar. Podobna śmierć jak przy zbyt szybkim wynurzeniu się z głębi. Bardzo bolesne doświadczenie. Przy dekompresji sprawa jest poważna. Astronautę czeka pewna, bolesna i szybka śmierć. Jeśli załoga nie zdoła go uratować, dowódca zostanie pierwszym pochowanym na Marsie. Krytyczny wyciek tlenu. Zgodnie z naszym scenariuszem, w nieodległej wyprawie na Marsa astronauci przeżyją katastrofę przy lądowaniu i podróż przez niegościnną planetę. Teraz burza ostrego pyłu niszczy skafander dowódcy misji. To najgorszy koszmar senny każdego astronauty.
Pozostaje 10-12 sekund do utraty świadomości. Lepiej zrobić wydech, bo inaczej płuca nabrzmieją i pękną. 12 sekund po rozdarciu skafandra dowódca traci przytomność. Robi się silny. Załoga ma niecałe 90 sekund, by zabrać go do pojazdu powrotnego i podać ratunkową dawkę tlenu. Po tym czasie krążenie ustanie, a organy obuchną. Tracąc przytomność, można tylko liczyć, że ktoś poda tlen w ciągu 1,5 minuty. Jeśli się nie uda, ofiara umrze. A jeśli dostanie tlen i zostanie uratowana, raczej nie odniesie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dowódca o włos unika śmierci. Mimo obrażeń wróci do pełni sił. Wkrótce załoga znów jest w komplecie i może prowadzić badania. Eksploracja Marsa nabiera tempa. Wyprawa na Marsa przebije wszystkie ekspedycje w historii ludzkości. Wykorzystamy przy tym doświadczenia zdobyte podczas penetrowania obszarów polarnych, dżungli i podboju Ameryki. Mars to najtrudniejsze z miejsc, nie zna litości. Gdy na Ziemi coś pójdzie nie tak, przynajmniej nie zabraknie powietrza i wody. Na Marsie kłopoty są o wiele większe. Astronauci już dziś dostosowują się do czerwonej planety. Wzorem polarników chronią się przed ujemnymi temperaturami i niczym badacze pustyni przed wszędzie wciskającym się piaskiem. W pustynnej bazie Stowarzyszenia Marsjańskiego testowaliśmy znakomity mikroskop. W kilka tygodni piasek go trwale uszkodził. Z kolei toporny mikroskop szkolny działał bez zarzutu. Na koniec świata nie bierze się przecież koni wyścigowych, lecz muły. Niektóre marsjańskie zjawiska są łagodniejsze od ziemskich. Łagodne wiatry przypowierzchniowe nie zagrożą ludziom ani sprzętom. Marsjańska atmosfera jest 100 razy rzadsza od ziemskiej, więc gdy wiatr osiągnie 100 km na godzinę, odczuje się, że wieje tylko 10. Oto anemometr do badania prędkości wiatru. Proste urządzenie. Wiatr uderza w łopatki, wprawiając wiatraczek w obroty. Ich częstość określa prędkość wiatru. To prosty wynalazek z XIX wieku, wzbogacony o wyświetlacz cyfrowy. Zobaczmy, czy coś tu zawieje. Mamy podmuch. Na Marsie atmosfera jest znacznie rzadsza, na wiatromierz napiera o wiele mniej cząsteczek gazu. Wiatr o prędkości 30 km na godzinę wywoła taki skutek, jak ziemski o prędkości 3 km na godzinę. Teraz ledwie muska włosy. Żeby zaobserwować taki efekt na Marsie, wiatr musiałby wiać 110 km na godzinę z prędkością huraganu. Astronauci nie tylko dostosują się do Marsa. Będą czerpać wodę spod jego powierzchni i uprawiać rośliny w jego glebie. Na Marsie z roślin jadalnych najlepiej będą rosnąć te liściaste, na przykład sałata. W pewnym momencie zacznie się uprawa ziemniaków, które dają wyjątkowo dużo skrobi. Rok temu 4 ludzi na Marsie walczyło o przetrwanie. Teraz ożywiają tę planetę.
To dopiero początek. Od 100 lat filmowcy roztaczają wizję i budzą nadzieję, że na Marsie żyją istoty rozumu. Jeszcze nie teraz. Kiedyś pod koniec wieku Ziemianin i Ziemianka spłodzą pierwszego Marsjanina. Pierwszego z wielu. My będziemy Marsjanami. To dopiero w przyszłości. Na razie pierwsza misja dobiega końca. Rozpoczęcie powrotu na Ziemię. Mars i Ziemia są w dogodnym położeniu do startu do domu. Astronautów czeka wodowanie w ciepłym Pacyfiku. Lecąc ku błękitnej kuli przez czarne, rozgwieżdżone niebo, minął inny statek lecący w przeciwną stronę. To druga wyprawa załogowa na Marsa leci w stronę oczekującego już pojazdu powrotnego. Wyprawa na Marsa niesie ze sobą wiele zagrożeń. Historia ludzkości dowodzi, że bez ryzyka i odwagi nie osiągnięto niczego wielkiego. Pewnie wyślemy osadników na Marsa, założymy małą osadę jeszcze za naszego życia. Wtedy za 500 lat nowe ośrodki cywilizacji ludzkiej zakwitną na Marsie i jeszcze dalej. Tak rodzi się nasza przyszłość. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.